Sobar ruszamy w kierunku Port Arthur. Mijamy po drodze urocze miasteczko Richmond, w którym należy zwrócić uwagę na ceglany wiadukt zbudowany pod koniec XIX wieku i kilka budynków pochodzących z wczesnych czasów kolonii brytyjskiej. W 1830 roku gubernator Tasmanii znalazł miejsce na półwyspie Tasmana, gdzie mógł przetrzymywać skazańców. Postrzegał je jako naturalne więzienie, gdyż z resztą terytorium łączył je przesmyk szeroki na niecałe 100 metrów. Czym jest, a właściwie czym był Port Arthur, do którego przybyliśmy? Otóż był to ciężki obóz więzienny, który stanowił największą kolonię karną w Australii. Przebywało tutaj ponad 1100 więźniów. Do Port Arthur zsyłano największych łotrów, a także chorych psychicznie ludzi. Stosowano wobec nich tak surowe kary, że wielu więźniów nie wytrzymywało tego ani psychicznie, ani fizycznie. Położenie więzienia uniemożliwiało jakąkolwiek ucieczkę. Port Arthur okazał się czymś więcej niż tylko więzieniem. Z czasem stał się wioską, która obejmowała tartak, kopalnie węgla, fabrykę obuwia, cegieł, gwoździ, ogrody warzywne, plantacje i farmy hodowli zwierząt. Ocalała w całości rezydencja gubernatora. W 1887 roku kompleks został zamknięty. Uległ pożarom, które zniszczyły większość budynków. Po latach Port Arthur stał się ekslibrisem historycznego dziedzictwa Tasmanii. Co roku odwiedza je tysiące turystów. Budynek byłego szpitala psychiatrycznego został zamieniony obecnie w muzeum. Mijając plażę z niekonwencjonalnych, naturalnie ułożonych prostokątnych bloków skalnych, udajemy się do miejsca zwanego Eaglehawk Neck i opodal widowiskowej jaskini.
drodze spotykamy lokalną gwiazdę TikToka Neil the Seal, lew morski, który parę razy w tygodniu spaceruje po ulicy miasteczka, stawiając na nogi okoliczne służby porządkowe. Po powrocie do Hobart ruszamy w pętlę północną, zaczynając od drogi przez góry do Parku Narodowego Ben Lomond i szczytu o tej samej nazwie. Droga i widok z przełęczy są zjawiskowe. Tasmania posiada ogromne plantacje lawendy, znanej po obróbce na całym świecie. Również produkcja wszelkiego rodzaju serów jest znana, dlatego producentki mleka mają wszelkie dostępne wygody. Wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy zaglądamy w każde miejsce będące atrakcją turystyczną.
Kolejny dzień pełen atrakcji za nami. Zapraszamy serdecznie na kolejny film i południowe krańce wyspy.